Patrz, jak sztusiłem się kawą teraz. Witamy serdecznie po raz kolejny na naszych takich spotkaniach. Witam Ciebie, Piotrze, witam wszystkich naszych słuchaczy. Dzień dobry, witam. Dzisiaj chciałem, żebyśmy wrócili do czegoś takiego, do tych tematu związanego z 3 i Atlas, bo no, po sieci zaczęły krążyć różne takie przedziwne teorie dotyczące 3 i Atlas. Powiedz mi, dlaczego w ogóle one zaczynają krążyć i jak w ogóle wygląda ogólny ich zarys? Dlaczego one zaczynają krążyć? Dlatego, że myślę, że nie do końca, ja tu nie rzucam żadnych oskarżeń, ale myślę, że nie do końca naukowcy, popularyzatorzy nauki się wywiązują ze swojego zadania, bo jest pewien problem, którym się interesuje bardzo wiele osób i bardzo wiele osób sobie różne rzeczy dopowiada na podstawie na przykład fałszywych informacji z internetu. Nikt tego nie klaryfikuje, nikt tego nie wyjaśnia z punktu widzenia nauki. Jeżeli wyjaśnia, to się dzieje tak, że nie jest to dostępne dla ogółu. Oczywiście to nie oznacza, że temat ten nie jest podejmowany przez astronomów. Jest, ale wydaje mi się, że nie jest to dobrze słyszalne, bo kiedy przykładamy ucho do tematu, to słyszymy tylko jedno nazwisko: Leb, Avi Leb, tak? Druga sprawa, taka podstawowa w tym problemie, jest tej natury, iż po prostu nie wiadomo zbyt wiele na razie. To znaczy tak, jest już wykonanych trochę zdjęć, ale najwięcej się chyba okaże dopiero gdzieś w listopadzie, kiedy 3 i Atlas będzie znowu widoczny z Ziemi, bo on przez jakiś czas przestanie być widoczny. Potem gdzieś pod koniec listopada znowu będzie, zbliży się do tego Słońca, będzie wtedy wiadomo, czy na przykład się nie rozpada, będą dostępne dane, a na razie to wiesz, od lipca tak naprawdę co tydzień to nowa teoria, a to taka teoria konwencjonalna, a to niekonwencjonalna, mówiąca na przykład, że no jest to statek kosmitów, jakaś arka kosmitów, jakiś eksperyment kosmitów, a ostatnio nawet się mówi o tym, że to może być jakaś materia tajemnicza z głębi kosmosu, prawda? Czyli przyczyn, dlaczego powstają tego rodzaju teorie na temat 3 i Atlas jest dużo. No, kolejna przyczyna, jest to bardzo chwytliwy temat. Chwytliwy, bo to nie jest taka zwykła teoria spiskowa. To naprawdę leci. To naprawdę się wyłoniło w bardzo dziwnym momencie. Ja tutaj Was odsyłam do naszego wcześniejszego materiału na ten temat, gdy mówiliśmy o takim pewnym dziwnym związku między pojawiającymi się teoriami spiskowymi na temat roku 2027, a 3 i Atlas, który się pojawił nagle. Są też inne teorie o fałszywej inwazji i tak dalej. No i nagle on się pojawia, ten obiekt i te wszystkie dziwne hipotezy. Także to jest kompleksowy, złożony temat, na który trzeba patrzeć też z pewnym dystansem. Ja myślę, że na razie wiele osób jest tym mocno zainteresowanych. Ja nie ukrywam, że nagranie każdego odcinka na temat 3 i Atlas daje bardzo dobre wyniki. Sądząc po moim kanale, zainteresowanie jest bardzo duże. Wiele kanałów z tego korzysta. Myślę, że dzisiaj Ty też trochę skorzystasz. Także mówi się o tym też z tego powodu, to jest po prostu chwytliwe. Czyli mamy kolejny powód. Ale tak naprawdę, kiedy przysiądziemy sobie i spojrzymy na tą sprawę na przykład za rok, no to będziemy trochę mądrzejsi, bogatsi o doświadczenia, to znaczy się, no o ile nas ci kosmici nie najadą tutaj, to będziemy wtedy w stanie powiedzieć, co się właściwie wydarzyło, w jaki sposób wydarzenie astronomiczne stało się fenomenem społecznym, internetowym, prawda? To też nie jest tak, jak mówią niektórzy, że nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, bo nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile takich atlasów przeleciało w ciągu milionów lat koło Ziemi, niezauważonych. Natomiast były sytuacje, no może tacy ludzie, którzy się interesują astronomią, pamiętają, jakie były afery z pulsarami na przykład, kiedy myślano wiele lat temu, że pulsary to są źródła radiowe obcych. Pamiętacie może aferę z gwiazdą Tabi, kiedy też sugerowano, że odkryto megastrukturę, czyli budowlę
ogromną, stworzoną przez obcych. To samo było z szybkimi błyskami radiowymi. Przez długi czas myślano, że to są transmisje od kosmitów. Także czasami się w kosmosie odkrywa coś, co jest dziwne, ale okazuje się zupełnie naturalne i wiele osób, chyba większość środowiska, uważa, że 3i Atlas jest właśnie takim naturalnym obiektem, który zrobił dużo szumu. Ja też nie chcę wykluczać żadnej z możliwości, bo tak jak mówię, to jest dziwna sytuacja. Może to jest wielki zbieg okoliczności po prostu. Troszeczkę też ten 3i Atlas spadł Aviemu Lebowi no jak prezent. Ja się czasami śmieję, że dla Aviego Leba, który przecież pochodzi z Izraela i który jest narażony na różnego rodzaju komentarze związane z tym krajem, przecież wiemy dlaczego, on sam mówi dlaczego, trochę mu to spadło z nieba, bo on nagle, wiesz, bryluje w tym internecie, on naprawdę jest bardzo popularny teraz. I śmieję się, że ten 3i Atlas spadł trochę Lebowi jak Tuskowi drony rosyjskie. Tak. Dlatego, że no, jest okazja do tego, żeby mówić, jest okazja do tego, żeby pewne rzeczy ukryć na tle tego Atlasa. Także sprawa jest naprawdę wielowątkowa i myślę, że pod wieloma względami jest unikatowa, no bo jednak jakby nie było gwiazda tabi, szybkie błyski radiowe, chociaż to wszystko jest kwestia ostatnich tam, nie wiem, 10 lat, no to żadna z tych kwestii ona nigdy przenigdy nie urosła do takich rozmiarów w internecie, na YouTubie, jak właśnie sprawa 3i Atlas, gdzie niektóre filmiki, nawet takie oferujące fałszywe informacje, osiągają po kilkaset, nawet kilka milionów wyświetleń. No widzisz, jedna z grup tych teorii mówi, że coś z tym obiektem, albo za nim, gdzieś tam albo z nim, albo za nim, bym powiedział, po prostu leci. Czyli po prostu on nie leci sam, tak bym to ujął. I na ile to jest prawdopodobne? Na ile to jest prawdopodobne na chwilę obecną, no to nie za bardzo, jeżeli opieramy się o dane astronomiczne. Natomiast już dawno temu, no kilka tygodni na pewno temu, pojawiła się taka koncepcja, która mówiła, że za 3i Atlas coś leci i że to zostało wykryte przez uczonych z Chile. I to mają być jakieś obiekty, mniejsze od niego na pewno. Tak pamiętajmy, że on ma co najmniej 5 km średnicy, niektórzy mówią, że blisko 50, że to są małe obiekty, niektórzy, bo jest kilka grup tych teorii, tak? I jedna z tych teorii mówi, że te obiekty są wokół 3i Atlas, tworzą taki pierścień, że jest ich 9. Teraz najnowsza wersja mówi, że jest ich 17. Jeszcze inna wersja mówi, że to sam 3i Atlas się podzielił, bo zniknął, albo się rozpadł już, albo został zestrzelony, albo się sam podzielił. No i kiedy jest mowa o tym, że on się, wiesz, rozczłonkowuje, no to wchodzimy w stronę kolejnych rozważań, kolejnych scenariuszy raczej, bo one mówią, no skoro on tyle leciał i nagle się rozdzielił, to albo po pierwsze grozi nam jakieś niebezpieczeństwo, bo skoro się rozpadł, naturalnie czy nie, no to może jest szansa, że wskutek no po prostu katastrofalnego układu przypadków jakaś część tego Atlasa poleci w kierunku Ziemi. Druga wersja mówi, że skoro on się podzielił, ale podzielił się sam, no to cokolwiek nim steruje, to myśli. I że któraś z tych części może jest tak naprawdę, nie wiem, sondą, oddzielnym statkiem skierowanym do tego, żeby badać Ziemię, żeby eksplorować naszą część Układu Słonecznego, no bo pamiętajmy, że hipoteza Aviego Leba na temat niezwykłości 3i Atlas wiąże się z tym, że on na przykład przeleci bardzo blisko niektórych planet, tak jakby został wysłany jako sonda przez jakąś inteligencję. A kiedy słyszymy głosy, że to się podzieliło, no to może już ta wyprawa obcych wkracza w drugą fazę i oni tu przylecą. Tutaj nam się kłania kolejna koncepcja Aviego Leba, no może nie koncepcja, kolejne jego słowa mówiące, że
tak się może stać, że ten obiekt może wypuścić sondy, jakieś mniejsze obiekty, no, które zaczną eksplorację naszej części systemu gwiezdnego, w którym mieszkamy. Tak jak można łatwo zauważyć, tych teorii jest tak dużo, że przeciętnemu człowiekowi one się zaczną mieszać, bo one niekiedy są wzajemnie sprzeczne. Niektóre mówią, że 3 Atlas zniknął, inne mówią, że nadal leci. I wiesz, ludzie starają się znaleźć w tym jakiś sens, a sprawa jest naprawdę bardzo chwytliwa. Nie pomaga Avi Loeb, znaczy on pomaga tej sprawie się rozchodzić, rozpowszechniać, dlatego że on od samego początku stawia sprawę na ostrzu noża, mówi, że to jest śmiertelne niebezpieczeństwo. Teraz mówi, że musimy sprawdzić, czy ta randka w ciemno z tym obiektem nie jest przypadkiem randką w ciemno z seryjnym zabójcą. Także wiesz, kiedy zwykły internauta słyszy takie słowa, których nie słyszy zazwyczaj ze strony astronomów czy naukowców, no to jest mocno skonsternowany. I tutaj nie wiem, jak oceniać Aviego Loeba, bo coraz mniej mi się ta postać podoba. To, co on robi, wydaje mi się po prostu mocno wyreżyserowane i robione umyślnie. A po co, żeby podbijać ten temat? A po co, żeby go podbijać, to też do końca nie mam pojęcia. Możliwości jest kilka. Ale na chwilę obecną on również mówi o tym, że ten obiekt może się podzielić, natomiast on oferuje nam hipotezę numer 3, że ten obiekt co prawda może za sobą ciągnąć jakieś inne, a tyle, że to mogą być jego własne fragmenty. Innymi słowy, 3 Atlas, zbliżając się do Słońca, może zacząć się topić, znaczy jeszcze bardziej niż dotąd i po prostu się rozpaść. A kiedy się rozpadnie, no to będzie po pierwsze wiadomo, że jest kometą i nie będzie to też nic tak naprawdę bardzo sensacyjnego, jeżeli się rozpadnie, bo wiele komet z naszego Układu Słonecznego się rozpadało w pobliżu Słońca. Przypomnijmy, że 3 Atlas nie jest z naszego Układu Słonecznego. No ale to też nas kieruje znowu na nowe tory, bo niektórzy zapytają, no dobrze, nawet jeżeli to jest po prostu zwykła skała, no to jeżeli się rozpadnie za jakieś kilka tygodni, przelatując najbliżej Słońca, no to znowu jest źle. Znowu jest źle, bo możemy mieć problem. I tak wiesz, w kółko się to wszystko kręci. No właśnie, no bo tak jak już troszeczkę nadmieniłeś, istnieje ta druga teoria, że albo 3 Atlas wybuchł, albo ma za chwileczkę wybuchnąć, albo w ogóle zrobi to dopiero po zbliżeniu się do Słońca. Co tak naprawdę miałoby się wydarzyć? Gdyby on, to mówi Loeb, gdyby on zbliżył się do Słońca i zaczęła po prostu sublimować woda, dwutlenek węgla szybciej niż obecnie oraz inne składniki, no to może spoiwo, które stanowią te substancje, sprawiłoby, że obiekt by się rozluźnił, poluzowałyby się jego poszczególne części, by się rozpadł. Dodajmy do tego, że on się obraca. I kolejna sprawa jest taka, że zarówno ten ruch obrotowy może sprawić, że on też zostanie rozerwany. Dodajmy do tego oddziaływania ze strony grawitacyjne, ze strony Słońca na przykład. I mamy kolejną wskazówkę, także Loeb tutaj nam nie wyklucza tego, że 3 Atlas może zostać unicestwiony, ale jakiś czas temu opublikowano wyniki badań sugerujące, że on w czasie swojej podróży przez kosmos mógł minąć, tutaj nie pamiętam, no dajmy na to około 20, bo chyba to tyle było układów gwiezdnych, no, czyli on gdzieś tam po tej swojej drodze przechodził blisko przez całe tysiące, może miliony lat, a tysiące to może nie, dziesiątki tysięcy, koło innych słońc. I skoro on się nie rozpadł, no to może mu to nie grozi. Niektórzy nawet sugerując, ale to już tak mówiąc zupełnie na chłopski rozum, że on dlatego tak się zachowuje nietypowo pod wieloma względami, że on jest zbudowany z takiej nieco innej materii. On się też po prostu poprzez tą swoją podróż mocno zbił. Ta powierzchnia jego jest taka, wiesz, wytrzymalsza wskutek to jej nagrzewania, to ochładzania.
I tak to wygląda. Mhm. Natomiast no, pytanie za 100 punktów, co jeżeli on się rozpadnie w przypadku Ziemi, czy jesteśmy bezpieczni? Mhm. Szczerze mówiąc, nikt na to pytanie nie odpowiedział, bo jedynie LEP, z tego co widziałem, odnosi się do koncepcji, iż 3 Atlas się po prostu rozleci. Mhm. Natomiast no jest jeszcze taka grupa, nie wiem, scenariuszy, o których się nie mówi za bardzo, no bo oprócz 3 Atlas mamy 3 inne komety, w tym 2 komety, które dzień po dniu, gdzieś tam około 20-21 października bodaj znajdą się w pobliżu Ziemi. Jedna z nich to Słon, druga Lemon. Mhm. Kometa Lemon leci w sposób bardzo, znaczy leci, no, zachowuje się trochę podobnie jak 3 Atlas, czyli przeleci bardzo blisko 2 planet naszego Układu Słonecznego, tej wewnętrznej części, czyli Merkurego i Wenus. No i teraz pytanie do Aviego Leba, skoro Lemon leci tak samo, to czy on też jest jakiś anomalny, dziwny, czy to jest jakiś inny statek? No takie teorie też są, że tych obiektów, że te komety, które lecą, to też są związane z misją Atlasa. Także wiesz, tu nie znajdziesz jednej koncepcji, która by ci odpowiedziała na wszystkie pytania. Co jeszcze? No, to wszystko się też wpisuje w taki, nawet nie wiem, wiesz, jak to powiedzieć, nie jestem mega ekspertem od tych spraw, ale już jakiś czas temu zamarkowano nam, zasygnalizowano, myśmy chyba robili o tym odcinek nawet, że no w ciągu najbliższych 10, 12, może 15 lat dojdzie do kilku bliskich spotkań Ziemi z obiektami okołoziemskimi, asteroidami na przykład. No i pytanie w oparciu o taką inną teorię spiskową, bardzo popularną, mówiącą o tym, że gdzieś tam hen na obrzeżach naszego Układu Gwiezdnego znajduje się obiekt, tak zwana 9. planeta, która okresowo zaburza ruch komet, sprawiając, że te komety lecą w stronę Ziemi, co może być odpowiedzialne za występujące okresowo masowe wymarcia. No i taka nieśmiała teoria spiskowa się rodzi właśnie, mówiąca o tym, że no, coś dużo tych komet, może one po prostu będą się pojawiać coraz częściej, bo mamy szczęście czy nieszczęście żyć właśnie w takim okresie historii. Także wiesz, no mówię, tutaj nie znajdziemy jednej odpowiedzi, ale to wszystko razem po prostu wzięte daje nam takie wrażenie, ja nie mówię, że to jest prawda, ale albo to wszystko jest jakiś taki dziwny zbieg okoliczności, albo rzeczywiście to jest jakaś próba przed czymś, co dopiero nastąpi. No właśnie, jest też jeszcze taka jedna koncepcja, która mówi o tym, że rządowy shutdown w Stanach Zjednoczonych, który spowodował również unieruchomienie NASA, jest po to, by ludzkość nie dowiedziała się prawdy o tym obiekcie. Jak to w ogóle wygląda od strony formalnej, czy też od strony naukowej? No rzeczywiście, tutaj sam wspomniany Avi Loeb podkreśla, że są już dane, nagrywamy to, dzisiaj jest chyba 13, nagrywamy to 13 października, no to żeby być już tutaj uczciwymi, to powiedzmy, że tam 12-13 były dane dostępne z NASA, które no, przedstawiały 3 Atlas. I NASA będzie kontynuowało za pomocą różnego rodzaju urządzeń śledzenie tego obiektu. Problem w tym, że przy tym shutdownie tak zwanym i NASA została unieruchomiona. No też się jakoś tak dziwnie to nałożyło jedno na drugie. No wiesz, kolejny mamy zbieg okoliczności. Ja nie mówię, że to jest prawda, ale wiele osób mogło w to uwierzyć, że po prostu ten obiekt to jest coś innego. To jest coś, o czym ludzie się nie powinni dowiedzieć. No tylko, że wiesz, no, to są tylko Amerykanie. Są też inne ośrodki, na przykład ESA, Europejska Agencja Kosmiczna, też się zajmowała 3 Atlas. No to może tutaj NASA dysponuje jakimiś super dokładnymi danymi w takim razie, mówiącymi, czym ten obiekt jest. Ale wiesz, no kolejny zbieg okoliczności. Ja myślę, że ta sytuacja jest też czasami troszeczkę wykorzystywana do takiej wojenki informacyjnej, to znaczy jak zauważymy, co się dzieje od pewnego czasu, no to taki mamy szum w internecie, taką ruchawkę, czyli UFO, 3 Atlas,
dziesiątki innych tematów, które są po to, żeby przyciągać ludzką uwagę. Ja myślę, że to też jest wykorzystywane w jakiś sposób. Nie wiem, może się ludzie sami nakręcają, może to tak po prostu działa i tyle. I nie dopatrujmy się tutaj jakiegoś spisku czy jakiejś, nie wiem, operacji psychologicznej. No ale wiesz, zajmujemy się takimi tematami i skoro manipuluje się zjawiskiem UFO od tylu lat, no to może teraz jest czas na to, żeby zaczęto uwagę ludzi przyciągać w stronę tych dziwnych obiektów. Skoro 3 Atlas przyleciał teraz, no to w ciągu następnych lat będziemy mieli przynajmniej kilka okazji, w tym przelot samego Apopisa, żeby tych ludzi postraszyć. I jest taka teoria, która mówi, że to, co się dzieje teraz z 3 Atlas, to jest taka próba przed tym, co dopiero nastąpi. Oczywiście powiecie, ale nikt nie wiedział, że 3 Atlas nadleci przed lipcem. No dobrze, ale próbę warto zawsze zrobić. Chodzi o to, że wiesz, jeżeli w 2029 na przykład, albo trochę później, przyleci koło Ziemi jakieś niebezpieczne ciało niebieskie, a trochę ich będzie, no to może 3 Atlas w jakiś sposób rozładowuje to zagrożenie. Znaczy, to przyszłe, te przyszłe obawy. Dlatego, że ludzie będą już nauczeni czegoś takiego. A tutaj straszyta tym Apopisem, miał lecieć 3 Atlas i co? I nic nie było. Także może to też troszeczkę jest jak w tym filmie Nie patrz w górę, czyli odwracanie uwagi od czegoś, co może dopiero będzie. Znaczy nauczenie ludzi, że tutaj taki szum, a nic z tego nie będzie. Może po prostu w przyszłości niedługiej, kiedy to zagrożenie będzie realniejsze, wykorzysta się to do takich celów, żeby to społeczeństwo uspokoić. Ja mam po prostu wrażenie, że dzięki internetowi strasznie się miesza ludziom w głowie. Przynajmniej kilka razy w tygodniu rozchodzą się po całym świecie informacje, afery różnego rodzaju, które przyciągają ludzi i programują ich uwagę. Wydaje mi się, że to całe disclosure było jednym z takich niekończących się w sumie, bo to można do końca ciągnąć nie wiadomo do kiedy projektów. No a teraz mamy właśnie takie coś jak 3 Atlas i po 3 Atlasie będziemy mieli za 2-3 lata kolejny obiekt i kolejny. Ja nie mówię, że będzie kolejny obiekt typu 3 Atlas, będzie Apopis na pewno i będą inne. Także to się nie skończy. Będzie się bombardowało ludzi kolejnymi obiektami, kolejnymi przestrogami. I tak to wygląda, wiesz. A prawda jest taka, że czas pokaże, i to już niedługi, co z tym Atlasem tak naprawdę będzie. Gorzej jest z tego powodu, że ten cały Avi Lab, on tak walczy o sprawiedliwość, o prawdę w tej kwestii, a powiedział, że on nigdy przenigdy nie zmieni ratingu, czyli oceny 3 Atlas na stworzonej przez siebie skali. Nie oceni go nigdy niżej niż 2. A na tej skali numer 10 oznacza obiekt stworzony na pewno przez obcych. Czyli ten obiekt przeleci i zniknie. I można będzie o nim gadać, bo nigdy nie będziemy mieli pewności, co to jest. Tak też może być. Czyli patrząc z tej perspektywy z kolei, to mamy doskonałą okazję wyniuchaną przez Aviego Leba do tego, żeby jakoś istnieć, cały czas mówić o tym czy o tamtym. Tak jak do tej pory mówił o Oumuamua, teraz będzie mówił o 3 Atlas, a jak przyleci obiekt 4i albo 5i, to będzie mówił o nim i tak w kółko, i tak w kółko. No właśnie, pytanie, czy to jest testowanie nas, bo coraz częściej mam wrażenie, że nas się testuje, a to pseudopandemią nas się testowało, a to pseudowojną nas się testowało, a to różnymi innymi kwestiami nas się testuje. Nawet w tej chwili nas się testuje nasz zwykły polski patriotyzm, czy to, czy my w ogóle myślimy jeszcze, no nie? I to myślę, że niedługo się okaże, jeśli chodzi o 3 Atlas. Przynajmniej do końca tego roku sprawa powinna się jakoś wyjaśnić. No to będziemy wtedy na pewno po nowym roku będziemy już na pewno mądrzejsi, bym powiedział, jeśli chodzi o kwestię tego 3 Atlas. Dzięki ogromne, Piotrze, za wspólne spotkanie.
Ja ciekaw Ja również jestem dziękuję. oczywiście, no. I jeszcze chciałem dodać, że na pewno temat poruszymy chyba przed Nowym Rokiem jeszcze raz, dlatego że będzie wiadomo za jakiś czas naprawdę sporo i może to wszystko podryfuje w nową stronę, także nie mówimy wam żegnaj w sprawie 3 Atlas, lecz do niedługiego zobaczenia. No jasne. Ja również zachęcam, żeby zajrzeć na kanał Piotra na UFO Historię i na ten siostrzelny UFO Historię Little. Tam kupę rzeczy się dzieje, bardzo ciekawych. Są też nasze rozmowy, nasze wspólne przemyślenia, bo tak działamy na tych dwóch kanałach w sumie też troszeczkę razem. My ciekawi jesteśmy waszych komentarzy. Jak ktoś jest zainteresowany, oczywiście pod tym naszą rozmową dzisiejszą wstawiajcie komentarze, jak ktoś jest zainteresowany bardziej tematyką 3 Atlas, to właśnie na kanale Piotra, tam dużo się rzeczy dzieje, dużo wiadomo, nowych ciekawostek odnośnie 3 Atlas, więc właśnie zachęcam, żeby też tam zaglądać, też tam komentować, bo dzięki temu nasze kanały się biorą i rozrastają. Dzięki ogromne raz jeszcze, pozdrawiamy i do następnego razu.